Witaj, w tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć stronę internetową na WordPress. Poradnik jest skierowany do osób początkujących, pokażę Ci ten cały proces krok po kroku. Będziemy bazować tylko na bezpłatnych rozwiązaniach, jedyna inwestycja, jaką musisz ponieść, to zakup domeny i hostingu. Teraz pokażę Ci, co dzisiaj stworzymy. Po zobaczeniu tego poradnika będziesz mógł stworzyć dowolną z widocznych tutaj stron. Znajdują się tutaj szablony stron firmowych, stron dla freelancerów, stron dla twórców kursów online, dla blogerów. Są tutaj również strony restauracji czy konkretnych biznesów usługowych. Naprawdę jest z czego wybierać. Dodatkowo każdą z widocznych tutaj stron będziesz mógł dostosować pod Twoje potrzeby, zmienić tutaj zdjęcia, opisy, układy. Będziesz mógł również mieszać różne układy stron, różne szablony, aby dostosować stronę pod Twoje potrzeby i aby była taka, jak sobie ją zaplanujesz. Tym razem stworzymy stronę przy pomocy Gutenberga, czyli domyślnego edytora blokowego w WordPress. Dzięki temu Twoja strona będzie działać szybko i wydajnie. Jeśli wolisz, to na moim kanale znajdziesz również poradniki dotyczące budowania stron przy pomocy Elementora. Przejdźmy teraz do procesu tworzenia strony. Cały proces tworzenia strony podzieliłem na 4 kroki. Na początek pokażę Ci, jak kupić domenę i hosting. Otrzymasz rabat na te usługi w wysokości 25%. Następnie zainstalujemy WordPressa, czyli system, dzięki któremu zbudujesz Twoją stronę internetową. W trzecim kroku dostosujemy wygląd strony internetowej do Twoich potrzeb. W czwartym kroku pokażę Ci dodatkowe funkcje na Twojej stronie, abyś mógł ją rozwinąć. Zapraszam Cię do praktycznej części poradnika. Na początek wejdź w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany do takiej strony i tutaj znajdują się 4 pakiety hostingowe. Teraz powstaje pytanie, który pakiet wybrać, który jest Ci potrzebny. Jeśli masz bardzo prostą wizytówkę, nie masz wiele odwiedzin, no to wybierz jeden z pierwszych 2 pakietów, albo Orange, albo Kiwi. Jeśli chcesz stworzyć bloga, sklep internetowy na WordPressie, wtedy wybierz pakiet Mango albo Apple. Będą to najlepsze wybory. Ja wybieram pakiet Kiwi i kliknij teraz w przycisk Wybieram. Zostaniesz przekierowany do koszyka, w którym znajduje się hosting, który wybraliśmy. Poniżej możesz wybrać jeszcze domenę. Jest to niezbędny krok, abyś mógł stworzyć e-maila firmowego i stronę internetową. Wpisuję tutaj nazwę domeny, na przykład Gonet System. Następnie klikam Sprawdź. Poniżej wyświetlą się dostępne domeny. Jeśli domena jest dostępna, czyli jest wolna, możemy ją zarejestrować. Wtedy zobaczysz tutaj cenę i będziesz mógł dodać tą domenę do koszyka. I to właśnie zrobię. Klikam do koszyka i wyświetli się tutaj podsumowanie. Mamy hosting, domenę. I teraz klikam przycisk do kasy. Zostaniesz teraz przeniesiony do podsumowania i w tym miejscu możesz dodać specjalny kod rabatowy, który przygotowałem dla moich widzów. Na początek kliknij tutaj, w tym miejscu i wpisz kod rabatowy NETGONET. Teraz kliknij przycisk Dodaj. Cena zamówienia zostanie obniżona o 25%, więc warto skorzystać z tego kodu. I teraz możemy przejść do kolejnego kroku. Klikam Zamawiam. W tym kroku musimy sobie stworzyć konto lub zalogować się do istniejącego konta, jeśli już takie mamy. Jeśli nie masz konta, no to kliknij Rejestracja w 15 sekund. W tym polu musisz podać NIP i możesz kliknąć na lupę, wtedy wszystkie dane zostaną wczytane automatycznie. Następnie musisz podać dane logowania, czyli wpisać swój identyfikator klienta, możesz wymyślić dowolny identyfikator. Następnie musisz wygenerować trudne hasło do konta. Możesz albo wprowadzić je ręcznie, albo kliknąć Wygeneruj hasło i wtedy hasło zostanie wygenerowane automatycznie. Jeśli chcesz je podejrzeć, kliknij sobie na to oko i zobaczysz, jakie hasło do konta zostało stworzone. Jeśli chcesz je schować, klikasz znowu na to oko. Następnie musisz podać dane kontaktowe, czyli imię i nazwisko oraz telefon. Po wprowadzeniu wszystkich danych zaznacz checkboxa Zapoznałem się i akceptuję regulamin. Tylko tego checkboxa musisz zaznaczyć, żeby zarejestrować konto. Następnie kliknij Zarejestruj konto. Sprawdź, czy wszystkie dane są podane prawidłowo, a następnie kliknij Zamawiam. Teraz przed Tobą ostatni krok, czyli opłacenie zamówienia. Możesz to zrobić przelewem tradycyjnym lub skorzystać z przelewu online. Wystarczy, że klikniesz Zapłać online. Teraz zostaniesz przeniesiony do swojego kokpitu, do swojego panelu klienta i w tym miejscu możesz opłacić swoje zamówienie. Wystarczy, że klikniesz przycisk Opłać faktury, wybierz sobie tutaj metodę płatności. Ja wybiorę metodę płatności Blik i klikam Opłać zaznaczone.
Teraz przechodzę do płatności. Tutaj mamy informację o płatności PayU. Przechodzę do banku. Teraz podaj swój kod BLIK lub dane do banku, jeśli wybierzesz inną formę płatności. Potwierdzam zamówienie i po chwili zostanę przekierowany na stronę podziękowania. Teraz muszę kliknąć wróć do sklepu. Udało się, moje zamówienie zostało opłacone, mam dostęp do jednej usługi hostingu i do jednej domeny. Kolejny krok to instalacja WordPressa. WordPress to system CMS, system do zarządzania treścią, dzięki któremu stworzysz Twoją stronę internetową. Istnieje kilka sposobów instalacji WordPressa. Ja pokażę Ci najprostszy z nich. Instalację przy pomocy obsługi klienta firmy hostingowej. Jeśli jesteś osobą bardziej zaawansowaną i chcesz zainstalować WordPressa samodzielnie, to zapraszam Cię do innego filmu na moim kanale. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Przejdźmy teraz do najprostszego sposobu instalacji WordPressa. Wystarczy w tym przypadku, że wejdziesz na swojego maila. Wejdź na swojego maila i stwórz wiadomość, nową wiadomość, która będzie zaadresowana do info@lh.pl. Jest to e-mail obsługi klienta LH i wyślij im taką wiadomość. Dzień dobry, proszę zainstalować WordPressa oraz certyfikat SSL na domenie i tutaj podajesz nazwę Twojej domeny. Certyfikat SSL jest bezpłatny, więc tym się nie musisz przejmować, zostanie zainstalowany ten certyfikat. No i jeśli chciałbyś właśnie w ten sposób zainstalować WordPressa, to wystarczy, że wyślesz taką wiadomość. W odpowiedzi na tego maila otrzymałem wiadomość: dzień dobry, zainstalowałem dla Państwa WordPressa na stronie, przesyłam dane logowania w notce prywatnej. I teraz klikam sobie w ten link. To jest uwaga, że ona zostanie otworzona tylko jeden raz, więc jeśli w nią kliknę, no to muszę sobie skopiować te dane, kopiuję te wszystkie dane do mojego notatnika i będę dzięki nim mógł się zalogować do mojego nowego WordPressa. I tutaj znajduje się również nasza domyślna strona do logowania https i tutaj mamy nazwę Twojej strony, którą kupiłeś, /wp-admin. Tak będzie to wyglądało. Kliknij sobie w tą nazwę i zostaniesz przeniesiony do strony logowania i tutaj wpisz dane, które wcześniej skopiowałeś z tej notatki i kliknij zaloguj się. Teraz zostaniesz przekierowany do kokpitu, czyli miejsca, w którym zmieniasz wszystkie najważniejsze ustawienia dotyczące Twojej strony, w którym możesz zarządzać całą Twoją stroną. I zacznijmy sobie właśnie od ustawień. Wejdź sobie w zakładkę ustawienia i kliknij właśnie w to miejsce. Tutaj musimy podać kilka informacji. Nazwę naszej witryny i slogan. Te informacje będą wyświetlać się w różnych miejscach, na przykład w kartach przeglądarki lub gdy ktoś wpisze nazwę Twojej strony w wyszukiwarkę internetową, tam również pojawi się Twoja nazwa strony, czyli wpisuję sobie tutaj nazwę mojej firmy, netgo.net. Możemy podać slogan i tutaj wpisujemy slogan naszej firmy, czyli na przykład najlepsze strony www. Następnie mamy dwa kolejne elementy, adres witryny, adres URL. Musimy tutaj wprowadzić adres HTTPS. Jest to ważne z tego powodu, że strony, które nie mają tego bezpiecznego protokołu, no to niestety będą zaznaczone jako niebezpieczne, więc musisz mieć na stronie certyfikat SSL. Jeśli zainstalowałeś stronę przy pomocy obsługi klienta LH, no to nie musisz się o to martwić, ponieważ to już jest dostosowane. Mamy tutaj kółdeczkę i wszystko działa prawidłowo. Jeśli instalowałeś WordPressa ręcznie, no to musisz wpisać tutaj literkę S i następnie skonfigurować certyfikat SSL. Cały poradnik na ten temat znajdziesz na moim kanale. W opisie tego filmu znajduje się link do tego poradnika. Jak sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo? Wystarczy, że wpiszesz sobie tutaj adres Twojej strony, wpiszesz tutaj HTTP, klikniesz Enter, no i dalej widzimy, że połączenie jest zabezpieczone, połączenie jest bezpieczne, wszystko działa prawidłowo. Następnie mamy adres e-mail administratora. Tutaj powinien znajdować się Twój adres e-mail, ponieważ będziesz otrzymywać na ten adres różne ważne informacje. Członkostwo, to ustawienie decyduje o tym, czy klienci mogą się rejestrować do Twojej strony. Jeśli nie masz sklepu lub platformy kursowej, no to odznacz tego checkboxa, czyli zostaw go bez zmian. Domyślna rola nowych użytkowników, subskrybent. Tutaj mamy strefę czasową, powinna być wybrana jako Warszawa, język polski. Mamy format daty i pierwszy dzień tygodnia. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz zmiany. Zakładkę Pisanie zostaw bez zmian, wejdź w zakładkę Czytanie. Tutaj jest bardzo ważna informacja, widoczność w wyszukiwarkach. I ten checkbox powinien być odznaczony, wtedy Twoja strona będzie pokazywać się w wyszukiwarkach. Jeśli zaznaczysz tego checkboxa, to oznacza, że
po prostu ta strona nie będzie się wyświetlać w wyszukiwarkach, a przynajmniej nie powinna. Więc tutaj znowu zostawiamy wszystko bez zmian, to było tylko tak informacyjnie. Następnie przechodzimy do dyskusji. Ta sekcja dotyczy komentarzy na blogu. Jeśli nie masz bloga, no to najlepiej wyłączyć sobie tutaj kilka elementów, żeby nie dostawać niepotrzebnego spamu. I ja właśnie powyłączam niektóre funkcje. Tutaj odznaczam zezwól na komentowanie nowych wpisów. Dodatkowo zaznaczam, żeby automatycznie wyłączać możliwość komentowania artykułów starszych niż 1 dzień. Informuj mnie, gdy ktoś dodał maila, gdy komentarz oczekuje na moderację. Komentarze muszą być zatwierdzane ręcznie i tutaj na dole wyświetl obrazki profilowe, odznaczam to, żeby nie wyświetlały się te obrazki. I przy tych ustawieniach tak naprawdę nie powinieneś dostać żadnych komentarzy, bo po pierwsze użytkownicy muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc komentować. Nie mogą tego zrobić, więc komentarze nie będą się pojawiać na Twojej stronie. Następnie mamy media, tą zakładkę zostawiamy bez zmian. Następnie bezpośrednie odnośniki, to jest również jedno z najważniejszych ustawień, ponieważ jeśli dodasz nową stronę, no to link do niej będzie wyglądał domyślnie w ten sposób, że będzie rok, miesiąc, dzień i dopiero nazwa wpisu. My nie chcemy takiego formatu, więc wybieram sobie tutaj nazwę wpisu i mogę jeszcze usunąć tą końcówkę, żeby ona wyświetlała się bez tego ukośnika. Następnie klikam zapisz zmiany. Wtedy nasze strony będą nazywać się tak, jak ich tytuł. Zaraz pokażę Ci, na czym to polega. Mamy podstawowe ustawienia wprowadzone. Taką nowo zainstalowaną stronę należy jeszcze posprzątać, czyli usunąć wszystkie niepotrzebne komentarze, wpisy, czy też przykładowe strony, ale to zrobimy sobie na końcu po wykonaniu dalszych kroków. Gdy mamy wprowadzone ustawienia, wejdź sobie teraz na wygląd, motywy i tutaj kliknij dodaj. Następnie wpisz sobie tutaj słowo KADNCE. To jest motyw, który jest zupełnie bezpłatny, a daje mnóstwo możliwości. Po zainstalacji kliknij przycisk włącz i mamy już nasz motyw uruchomiony. Teraz wejdź sobie tutaj w wygląd Kadence i mamy coś takiego jak Starter Templates, czyli startowe szablony. I kliknij sobie Install Kadence Starter Templates. To jest po prostu dodatkowa wtyczka, która wczytuje na naszą stronę gotowe szablony stron. Na początek ustaw sobie tutaj Free Only, wtedy będą pokazywane tylko bezpłatne szablony. I zobacz sobie, jakie masz tutaj możliwości. Jeśli jakiś Ci się podoba, no to wystarczy, że w niego klikniesz i zobaczysz, jak wygląda taka strona. Możemy sobie zobaczyć podgląd na żywo. Ona będzie wyglądać dokładnie tak samo, jeśli wczytasz sobie ją do siebie. Mamy tutaj About i inne informacje, to jest akurat strona trenera. Jeśli na przykład źle kliknąłeś, bo nie jesteś trenerem, no to klikasz krzyżyk i wybieramy sobie stronę dalej. Mamy tutaj na przykład sklep dla podróżników, mamy tutaj właśnie strony dla blogerów, jakieś strona na przykład konferencji. Jest tutaj dużo tych szablonów. Zjeżdżam niżej i tutaj mam szablon kurs. To jest szablon dla strony kursowej, ale można ją dostosować pod właśnie usługi freelancera, czy też właśnie pod różnego rodzaju działalność gospodarczą, więc jest naprawdę przyjazny. Pokażę Ci również, jak łączyć te szablony w różne kombinacje, więc tutaj nie musisz się sugerować, że ja wybieram ten, Ty możesz wybrać inny i podążając za poradnikiem dostosować go do Twoich potrzeb. Po lewej stronie możemy sobie ustalić schemat kolorystyczny naszej strony, czyli dopasować go pod swoją markę. Możemy to zrobić również na późniejszym etapie, ale dobrze już widzieć, czy ten szablon spełnia nasze oczekiwania, czy kolorystycznie się wszystko tutaj zgadza. Możesz zmienić również czcionki na stronie, które są tutaj pokazane. Mamy tutaj Required Plugins, czyli wtyczki, które są wymagane. Jeśli są bezpłatne, zostaną tutaj po prostu doinstalowane. Klikamy sobie Import Full Site. Możesz też wybrać import pojedynczej podstrony, jeśli na przykład tworzysz stronę typu One Page, czyli po prostu jedną długą stronę. Ja wybieram sobie Full Site. Tutaj jeśli masz jakieś wcześniejsze zainstalowane treści, no to możesz kliknąć Delete Previous Post and Image. Następnie mamy informacje dotyczące szczegółów,
zaawansowane informacje, czyli po prostu czy chcemy zaimportować pewne ustawienia. My sobie zostawimy to jako tak. Wtedy wszystkie zdjęcia i ustawienia zostaną zaimportowane do tego na naszą stronę. Więc klikam teraz Skip and Start Importing, ponieważ tutaj prosi nas jeszcze o dołączenie do newslettera, ale ja tego nie chcę robić, bo już w nim jestem. Więc klikam Skip and Start Importing i teraz wszystkie informacje, wszystkie treści z tego szablonu będą przenoszone na Twoją stronę, więc może to potrwać kilka minut. Poczekaj cierpliwie. I jeśli wszystko pójdzie prawidłowo, no to dostaniesz informację o powodzeniu i będziesz mógł podejrzeć Twoją stronę. Strona została zmieniona, wszystkie grafiki, teksty, zakładki zostały wczytane i możesz sobie ją przeglądać, sprawdź, czy wszystko się wczytało prawidłowo. No i teraz przejdziemy sobie do edycji tych elementów. U góry mamy pasek administracyjny, który umożliwia nam szybką edycję strony i powrót do różnych ustawień. Kliknij sobie tutaj w ikonkę WordPressa, wejdź na stronę, no i tutaj mamy wszystkie strony, które zostały wczytane, zaimportowane przez ten szablon. Mamy tutaj stronę Home, kliknij sobie teraz Edytuj i mamy tutaj naszego pana, mamy teksty i możemy sobie edytować naszą stronę. Znajdujemy się teraz w domyślnym edytorze blokowym WordPressa, w którym możemy wprowadzać różne elementy. Ten edytor wygląda w ten sposób, że po lewej stronie mamy podgląd naszej strony i możemy edytować różne elementy. Klikając w nie, będziemy widzieli po prawej stronie różne ustawienia. Będziemy mogli wpisywać również tekst czy ustawienia z klawiatury. I teraz, jeśli chcesz coś zmienić, to wystarczy, że klikniesz sobie na dany tekst i na przykład wpiszemy tutaj moje imię, nazwisko, Krzysztof Gonet. A tutaj zamiast tego tekstu wprowadzę sobie mój nagłówek: stwórz stronę firmową w jeden dzień. Jeśli nie chcesz jakiegoś elementu, klikasz sobie w niego, klikasz 3 kropki i klikasz usuń. Mamy również przycisk, działa w podobny sposób. Wpisuję sobie tutaj jakiś tekst, na przykład zobacz poradnik i mogę dodać link do tego przycisku, czyli wpisuję sobie tutaj netgonet.pl. Jest to link do mojej prawdziwej strony, do bloga, w którym znajdziesz dodatkowe poradniki, no i znajdziesz tam również ofertę, jeśli chciałbyś zacząć współpracę. Klikam sobie tutaj OK i teraz po kliknięciu zobacz poradnik, klient zostanie przekierowany na tą stronę. Mogę jeszcze tutaj kliknąć Link Setting i wybrać, żeby ten przycisk, żeby ta strona otwierała się w nowym oknie przeglądarki. Więc zostawiam to właśnie w ten sposób. Mamy tutaj sporo możliwości edycyjnych. Tutaj mamy blok z takim właśnie zdjęciem i dodatkowymi elementami. Te elementy mogą być przydatne, jeśli mamy taką bardziej nowoczesną stronę, jesteśmy właśnie designerem, grafikiem, no to wtedy można sobie coś takiego dodać, a jeśli nie, no to raczej bym ich nie używał, ponieważ najlepiej przekierować uwagę użytkownika na przycisk i na nasz nagłówek, żeby wiedział, co ma zrobić, a te dodatkowe informacje zazwyczaj nie będą potrzebne. Jeśli jednak bardzo byś chciał, to możesz sobie kliknąć w dany element i po prostu podmienić ten tekst. Wpiszę sobie tu coś przykładowego. I możemy kliknąć na pisaczek, Edit Gallery, usuwamy tego pana, klikamy wybierz i wczytuję pana, który ma nieco mniej włosów, klikam aktualizuj, no i mam właśnie taką sekcję, że mamy zdjęcie i mam te elementy dodatkowe na stronie. Ja tego nie chcę używać, więc klikam sobie tutaj i klikam usuń Advanced Gallery. Usunąłem zdjęcie, ale zostały mi te 2 elementy, no i co z nimi mam zrobić? No nie umiem, załóżmy, że nie umiem w nie trafić, bo są przykryte, ale mamy tutaj bardzo fajną funkcję. Mamy tutaj widok listy. W tym widoku listy mamy podgląd całej naszej strony, po prostu jest podzielona na segmenty i możemy wybrać dany segment, czyli mamy row layout, czyli jest to ta główna sekcja, mamy sekcję po lewej stronie i po prawej. Wybieram sobie section 2, czyli tą drugą, no i tutaj usuwam te elementy. Jeden usuwam i drugi usuwam. Teraz mam tutaj plusik, nie ma żadnych zbędnych elementów. Klikam sobie w niego i przeglądam wszystkie bloki i wybieram sobie Advanced Image, czyli po prostu zaawansowany obrazek. Teraz wybieram sobie obrazek, Select Image i wybieram moje zdjęcie. Zdjęcie zostało wybrane.
Więc wygląda to już dużo prościej, jest przejrzyście. No i mamy tylko element opisu. Tego opisu nie chcę dodawać, więc mogę sobie skorzystać z ustawień po prawej stronie i możemy sobie wybrać tutaj Caption Settings i wybieram Hide, czyli nie ma tego podpisu. Nasza sekcja wygląda lepiej, ale tutaj czai się takie tło, które należy sobie wyłączyć, bo nam jest niepotrzebne, albo przynajmniej wyrównać do poziomu tego elementu. Więc żeby to tło wyrównać, klikam sobie na sekcję, czyli Row Layout, mam Background Overlay Setting i Dividers. W Background Overlay Setting mogę zmienić kolor tego tła, na przykład na takie. Ja zostawię je takie, żeby było to widoczne, a następnie mamy Dividers, czyli te podzielniki. No i tutaj sobie wyłączam ten podzielnik, klikam sobie po prostu krzyżyk, żeby nie kombinować za bardzo. No i mamy naszą sekcję, ale ona jest troszkę zbyt wysoka, bo nie chcemy, żeby tutaj było niebieskie tło pod tym wyciętym człowiekiem, więc po prostu trzeba coś zrobić z tym elementem i już pokazuję Ci, jak to zrobić. Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wejście sobie w Section, czyli w tą drugą sekcję i wybieramy Inner Block Direction Horizontal. No i wtedy mamy sobie tutaj już to równo z tym tłem. Dodatkowo nie chcę tego tła mieć, więc po prostu je wyłączam. Mamy tutaj Background Overlay Setting. W tej Row Layout musimy sobie wejść na Row Layout, Background Overlay Setting. No i klikam sobie tutaj. Załóżmy, że damy sobie takie delikatne tło niebieskie, bez gradientu. No i sekcja wygląda w ten właśnie sposób. Mogę sobie jeszcze ją zaktualizować i podejrzeć, żeby zobaczyć, czy wszystko jest OK. No, jest tutaj dużo lepiej, ale głowa weszła nam zbyt wysoko, więc muszę sobie jeszcze kliknąć na ten Row Layout i dodajmy sobie w opcji Padding and Margin na przykład 100 pikseli. Klikam aktualizuj i podejrzymy sobie zmiany. Jest już zdecydowanie lepiej. Mamy pierwszą sekcję gotową. Teraz przejdźmy sobie do kolejnych. Tutaj już będziemy działać szybko. Wyłączymy sobie ten widok listy. No i mamy różne elementy do edycji. Jeśli mamy właśnie jakieś elementy graficzne, to zazwyczaj możemy sobie podmienić zdjęcie, możemy przesłać zdjęcie, dodać biblioteki. W przypadku przycisków klikamy w niego, dodajemy link. W przypadku tekstów możemy sobie kliknąć, zmienić na przykład rodzaj nagłówka, zmienić wielkość tego tekstu, możemy zmienić wysokość linii i inne elementy typograficzne. Każde z tych ustawień wytłumaczyłem w takim obszernym poradniku dotyczącym tego edytora i edytora Cadence Blocks, więc jeśli chciałbyś zagłębić się w każde z tych ustawień, no to zapraszam Cię do innego poradnika. Tutaj mamy również gotowe sekcje, możemy sobie dodawać, edytować, jeśli chcemy je rozszerzyć, to klikamy sobie tutaj i na przykład klikamy powiel, wtedy możemy sobie tutaj więcej takich elementów stworzyć. Tutaj mamy zdjęcia, wystarczy w nie kliknąć i edytować. Jeśli nie chcesz, żeby te sekcje były takie pokrzywione, no to musisz wejść sobie w Row Layout i tutaj masz Dividers, Bottom albo Top i po prostu klikasz krzyżyk. Wtedy te wszystkie sekcje będą wyprostowane. Tutaj mamy sekcję opinii klientów. Ona jest bardzo przyjazna, ponieważ wystarczy, że klikniemy sobie w dany element, możemy podmieniać zdjęcia, możemy podmieniać teksty, ilość gwiazdek. Jest to bardzo przyjazne. Na przykład możemy sobie dać 4 gwiazdki, czego Ci nie polecam, ale no tutaj można się tym bawić. Jeśli potrzebujesz więcej opinii w tym miejscu, no to po prostu możesz sobie skopiować ten element, kliknąć powiel i wtedy te elementy zostaną powielone. Będziesz mógł sobie tutaj dodać więcej tego typu właśnie opinii, tylko trzeba sobie dostosować tutaj odpowiedni odstęp, czyli wybieramy sobie Row Layout, Padding Margin i tutaj mamy top, wpisujemy sobie 0, a w tym w Padding Margin wpiszemy sobie 20, albo nie, też damy 0. No i tutaj te odstępy są już dużo mniejsze. Można sobie dostosować je pod swoje potrzeby. Kolejna sekcja, nie chcę tego zakrzywienia, klikam sobie Dividers. No i tutaj zmieniam teksty i dostosowuję je pod siebie. Klikam aktualizuj i możemy sobie zobaczyć naszą pierwszą stronę. Tutaj są jeszcze te zakrzywienia, mamy podmienione różne elementy, teksty, gwiazdki, opinie.
No i wygląda to bardzo fajnie. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej strony, na której pokażę Ci inne elementy. Wybierzmy sobie stronę kontaktu, ponieważ ona również jest bardzo ważna. Zazwyczaj powinna być naszą jedną z kluczowych stron, ponieważ klienci będą chcieli się z nami kontaktować i kupować od nas różne rzeczy, przynajmniej w takim scenariuszu, do którego dążymy. Już wpisuję sobie tutaj kontakt. Mamy jakiś opis, czyli zadzwoń. Tutaj sobie to należy rozszerzyć. Możemy wprowadzić dane firmowe. No i tutaj są tylko odstępy zmienione. Możemy sobie kliknąć na ten suwaczek i zmienić odstęp. Ten szablon jest przygotowany. Mamy iframe. To możemy sobie usunąć. To jest, zdaje się, mapa. Zobaczymy sobie w podglądzie, cóż to jest. Mamy tutaj taką mapę. Jeśli nie chcesz tej mapy mieć, no to możesz sobie ją usunąć. A jeśli chcesz, to możesz sobie tutaj osadzić mapę. Ja sobie ją usuwam i mogę dodać sobie tutaj własną mapę, czyli Google Map. Wybieram sobie Google Map i teraz mam całą sekcję z mapą i w tym przypadku mogę sobie wybrać lokalizację, na przykład Katowice i od razu pokażą mi się Katowice. Mogę sobie to oddalić lub przybliżyć. Mamy Katowice Rondo. Możemy sobie zmienić widok na satelitarny. I po aktualizacji nasza nowa mapa pokazuje się na dole strony. Bardzo przyjemne rozwiązanie. Mamy formularz kontaktowy. Ten formularz kontaktowy jest funkcjonalny. Trzeba tylko zmienić pewne etykiety. Polecam Ci, żeby dawać tutaj jak najmniejszą ilość pól do wypełnienia, żeby klient nie musiał tutaj przechodzić przez długie formularze, ponieważ zmniejsza to ilość wiadomości, które otrzymasz. Formularz jest obsługiwany nieco inaczej. Klikam sobie w Subject. No i mamy tutaj Subject Settings, czyli muszę sobie zmienić opis. Na przykład możemy sobie wpisać rodzaj usługi. Możemy wybrać typ pola, może to być e-mail, text area, acceptance, telephone, checkboxes, radio, czyli mogą tu być jakieś pola wyboru, checkboxy. Ja zostawiam sobie tutaj tekst. Mamy e-mail, to sobie zostawiam bez zmian. Wiadomość, czyli klikam sobie message setting, wiadomość. Jeśli chcesz, to możesz wpisać sobie placeholder, czyli na przykład tutaj wpisz Twoją wiadomość. No i mamy na końcu checkbox. To jest ważne w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Tutaj sobie trzeba to dopasować do swoich danych, jakie będziemy przetwarzać. Najlepiej skonsultować to z radcą prawnym. Możemy sobie jeszcze kliknąć Show. Możemy sobie tutaj wybrać, żeby pokazywał się link do polityki prywatności i dodać do niego link, więc jest to bardzo przyjazne rozwiązanie. Następnie mamy Action After Submit, czyli co się ma wydarzyć po wysłaniu tego formularza. I możemy tutaj albo zrobić po prostu przekierowanie na stronę podziękowania, albo możemy na przykład dodać kogoś do listy mailingowej MailerLite. No jest to naprawdę bardzo ciekawe narzędzie. Możemy sobie wybrać poniżej, na jaki adres ma przychodzić ta wiadomość, czyli to jest bardzo ważne. Jeśli wejdziesz sobie e-mail setting, no to mamy tutaj e-mail to address i wpisuję sobie tutaj kontakt @netgonet.pl, żeby wiadomości z tego formularza przychodziły na moją skrzynkę e-mailową. Jeśli nie przychodzą, no to należy skonfigurować jeszcze ustawienia wysyłki poczty z Twoich stron, ale o tym mówiłem w innym poradniku. Ta funkcja nazywa się SMTP. No i mamy tutaj dodatkowe ustawienia, czyli na przykład temat. Możemy sobie wybrać formularz kontaktowy strona. Dzięki temu będziesz wiedział, z jakiej strony przyszła ta wiadomość, z jakiego formularza. No i możemy sobie tutaj jeszcze dodać reCAPTCHA, mamy Basic Spam Check. Zamiast Submit wpiszemy sobie tutaj wyślij wiadomość. Po zmianie tekstu przycisku musimy jeszcze sobie Success Message zmienić, czyli wiadomość, która wyświetli się po wysłaniu tego formularza. Klikam sobie Message Setting, no i tutaj mamy Success Message. Dziękuję za przesłanie wiadomości. Tutaj mamy jeszcze komunikaty błędów, czyli jeśli ktoś wypełni formularz nieprawidłowo lub coś pójdzie nie tak, no to wtedy klient otrzyma taki komunikat błędu. Również możesz sobie go tutaj wprowadzić. Klikam aktualizuj, a następnie podgląd. No i mam mój formularz, wpisuję sobie tutaj jakiś przykładowy mail, wpisuję tytuł,
wyrażam zgodę i klikam wyślij wiadomość. Dziękuję za przesłanie wiadomości, otrzymają Państwo odpowiedź w ciągu 24 godzin. Super, wszystko działa, formularz wysyła wiadomości. Teraz trzeba sprawdzić, czy Ty jako odbiorca tej wiadomości ją otrzymałeś, to również jest bardzo ważne. Przejdźmy jeszcze raz do edytora i teraz musimy zmienić link do tej strony. Wejdź sobie na stronę, bezpośredni odnośnik i tutaj wpisujemy kontakt, żeby wyświetlała się polska nazwa linku. Nasza strona kontaktu jest gotowa, możemy sobie ją podejrzeć, wygląda w ten sposób, no i możemy korzystać z formularza. Teraz przejdźmy sobie do kolejnych podstron. Wracamy sobie tutaj, mamy stronę, no i zobaczmy, co tutaj jeszcze się znajduje. Mamy stronę About, klikam Zobacz, mamy About, tutaj nie ma nic trudnego, możemy sobie pozmieniać te elementy. Wystarczy po prostu klikać sobie i podmieniać dany element. Pokażę Ci jeszcze, bo tutaj jest fajny element, to jest lista wypunktowana. Możemy sobie klikać plusik i dodawać kolejne korzyści. Każda z tych ikonek może być edytowana albo globalnie, albo pojedynczo. Jeśli wejdziesz sobie w ten blok, w ustawienie Individual List Item Settings, no to możemy na przykład sprawić, żeby ta ikonka była właśnie zmieniona. Na przykład zrobimy sobie taką ikonkę i możesz tutaj dodać link do tej ikonki. Mamy Item Setting 2, czyli wybieramy sobie kolejną ikonkę. Możemy ją sobie powiększyć, zmienić jej kolor. Jest tutaj dużo możliwości, więc wystarczy się tym trochę pobawić, a naprawdę możesz osiągnąć bardzo ciekawe efekty. No i tutaj musimy znowu zmienić ten link, na przykład o firmie. No i możemy zmienić jeszcze tytuł o firmie. Klikam aktualizuj. Wróćmy sobie do naszego edytora i mamy o firmie, kontakt, home, course, courses. No te elementy nam się nie przydadzą, bo to nie jest strona z kursami, więc je po prostu przenoszę do kosza. Jeśli chcesz, możesz je oczywiście wykorzystać. No i co jest najważniejszego jeszcze na stronie firmowej? Oczywiście oferta, więc stwórzmy sobie nową stronę i tutaj wypiszemy sobie oferta, no ale tym razem mamy tutaj pusto. No mógłbyś teraz sobie kliknąć w plusik i stworzyć własny układ strony, korzystając z tych różnych dodatków. No ale myślę, że to Cię nie interesuje, więc kliknijmy sobie na Design Library. To jest taka fajna opcja, która znajduje się u góry. No i tutaj możemy sobie już naprawdę stworzyć piękne rzeczy bez kombinowania zbytniego, ponieważ mamy tutaj gotowe sekcje, czyli gotowe sekcje poszczególnych elementów na stronie. Czyli jeśli chcemy dodać jakąś konkretną sekcję na stronie, to wystarczy, że wybierzemy sobie tutaj kategorię. Na przykład Hero, czyli właśnie taki główny banner na stronie. To jest bardzo też przydatne w przypadku oferty. Możemy sobie wybrać na przykład taki Hero 1 i klikam i już mam główny banner. Wszystko się pokazało. Możemy sobie znowu wejść na Design Setting. No i co tutaj mamy? Formularze różnego rodzaju. Mamy Pricing Table, czyli mamy po prostu cennik z naszymi usługami. Możemy sobie kliknąć Pricing Table 1. Ciach, mamy Pricing Table. No tutaj to nie pasuje, to tło, więc możemy sobie je po prostu usunąć. Kliknąć znowu na Row Layout, Background Setting i tutaj klikam krzyżyk. I dodatkowo Background Overlay Setting. Tutaj znowu mogę sobie kliknąć Normal. No i mamy już cennik i nasz banner główny. Klikam sobie znowu na Design Library. Mamy Tabs, czyli możemy sobie tutaj pokazać naszą ofertę w takich wygodnych zakładkach, czyli mamy tutaj takie zakładki, przełączniki. Mamy Accordion, czyli możemy na przykład przy pomocy tej gotowej sekcji odpowiedzieć na jakieś najczęściej pojawiające się pytania dla klientów, którzy zadają klienci. Testimonial, czyli po prostu opinie naszych klientów. No i mamy taką stronę z ofertą gotową, trzeba tylko dopasować sobie te teksty pod siebie i różne style. No i możemy dać formularz kontaktowy, który zachęci naszego klienta do kontaktu. Możemy też wykorzystać ten formularz, który stworzyliśmy już wcześniej, czyli możemy taki blok zapisywać jako blok wielokrotnego użytku i wykorzystywać go na różnych stronach. O tym opowiedziałem w innym poradniku, ale jeśli chcesz, to możesz sobie stworzyć również nowy formularz. A co jeśli ten sposób również wydaje Ci się zbyt trudny i zbyt czasochłonny? Kliknij sobie na Design Library, kliknij na Starter Packs, no i tutaj mamy
gotowe strony, które widziałeś wcześniej, ale po kliknięciu w daną stronę możesz sobie wybrać dowolną zakładkę i importować, wczytać tą zawartość tej zakładki na tą stronę sprzedażową. Czyli możemy sobie wybrać jakąś stronę, która nam się podoba. W zależności od branży masz tutaj spory wybór. Załóżmy, że wykorzystamy tą stronę Web Agency i mamy tutaj na portfolio, mamy services, czyli mamy usługi. Klikam sobie w to, no i mamy naszą stronę z usługami. W tym przypadku nie wczytały się zdjęcia, ale i tak będzie trzeba je podmienić, więc tutaj nie jest to żaden problem. No i mamy całą sekcję gotową, wystarczy wkleić zdjęcia i nasza strona jest gotowa. Wybierzmy sobie kolejny element, na przykład wybierzmy sobie salon spa. Mamy tutaj welcome, mamy naszą historię, about, no i tutaj znowu możemy sobie wczytać całą taką stronę, klikam sobie about i ta strona zostanie wczytana pod tą stroną, którą już wczytaliśmy wcześniej, czyli mamy poniżej taki szablon. Najlepiej wykorzystać z jednej stylistyki, no bo wiadomo, że to zupełnie do siebie nie pasuje, ale trzeba sobie po prostu wybrać jeden ze styli szablonów, jedną kolorystykę i wtedy można sobie podziałać. Klikam sobie teraz aktualizuj, podgląd, no i moja strona wygląda w ten sposób. Te zdjęcia się nie wczytały, musiałbym je podmienić, ale na dole już mamy właśnie jakieś panią w salonie, jakieś zabiegi. Jest to bardzo atrakcyjne. Możemy sobie zobaczyć pracowników firmy. Jak najbardziej, myślę, że warto wykorzystywać takie elementy, ponieważ mamy już gotowe układy graficzne, a żeby stworzyć taki układ, musielibyśmy poświęcić naprawdę sporo czasu. Usuwam te elementy i teraz pokażę Ci trik, który możesz wykorzystać, który działa na ten moment, więc musisz się pośpieszyć. Jeśli wejdziesz na Design Library, no to mamy tutaj jeszcze szablony Pro. I te szablony Pro, niektóre, gdy klikniesz na taki szablon, na przykład wybierzmy sobie Get Income, no to dostaniesz informację Cadence Blocks Pro Required, no i tyle. I możesz sobie popatrzeć, możesz wykupić wersję Pro. Ale niektóre z tych szablonów nie będą miały takich oznaczeń. Jeśli na przykład wejdziemy sobie na Life Coach i wybierzesz dany szablon, to będziesz mógł go wczytać. I nie wiem, czy ta funkcja nie zostanie za niedługo cofnięta, ponieważ może to być błąd systemu, ale na ten moment działa, więc czemu nie skorzystać? Wystarczy wejść sobie na Home i masz tutaj dodatkowy szablon, który wygląda naprawdę świetnie. Mamy tutaj tekst, zdjęcie, telefon, tylko musisz pamiętać, żeby w przypadku sesji zdjęciowej, no to musisz przygotować zdjęcia w podobny sposób, czyli żeby mieć tutaj biały, wolny obszar, a po prawej stronie głowa, mamy zdjęcie na przykład firmy, pracowników. To jest bardzo dobra praktyka, żeby dawać właśnie zdjęcia ludzi w Twoich firmach, nawet jeśli masz firmę informatyczną, no to warto pokazywać twarze ludzi w pracy, ponieważ biznes robi się z ludźmi, a nie ze stokowymi zdjęciami takimi jak te, puste krzesła. No oczywiście to może być jakieś nawiązanie historią, ale warto pokazywać ludzi tam, gdzie tylko jest to możliwe. No i mamy taką gotową stronę stworzoną. Jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich funkcji tego motywu i do tych wersji szablonów Pro, no to możesz wykupić wersję profesjonalną, czyli wersję, która jest płatna. Link do tej wersji znajdziesz w opisie filmu. Następnie mamy jeszcze wireframe. Jest to funkcja, która pokazuje nam taką gotowy układ stron. Możesz sobie po prostu wybrać jeden z elementów i kliknąć na przykład taki grid i on zostanie dodany. Wystarczy uzupełnić go treścią, więc jest to kolejny sposób na tworzenie strony. Gdy uzupełnisz już całą stronę, no to teraz przychodzi czas na dostosowanie jej do urządzeń mobilnych. Te gotowe szablony będą już dostosowane do urządzeń mobilnych w większości przypadków, a te, które stworzyłeś samodzielnie, musisz jeszcze troszkę podrasować. Więc wejdź sobie na podgląd i wybierz sobie na przykład tablet. I wtedy otrzymasz widok tej strony na tablecie. Ona wygląda w ten sposób. Ten widok nie jest w 100%, a nawet w 90% taki, jak będziesz go widział na prawdziwym tablecie, więc najlepiej wziąć prawdziwe urządzenie do ręki i
przeklikać sobie Twoją stronę i zobaczyć, jak wygląda. Wygląd, na którym powinieneś się skupić, to wygląd na urządzeniach przenośnych, czyli na smartfonach, ponieważ teraz większość interakcji ze stroną odbywa się przez urządzenia mobilne. Oczywiście jest to zależne od branży i można sobie to sprawdzić narzędziami analitycznymi, ale możemy założyć, że to jest 50/50. Jest to bardzo ważna statystyka, dlatego pamiętaj, żeby dostosować wygląd strony pod urządzenia mobilne. I jak to zrobić? Gdy masz tutaj podgląd ustawiony na urządzenia mobilne, to teraz te ustawienia będą wyświetlać się w następujący sposób. Możesz sobie kliknąć tutaj Raw Layout i mamy tutaj 3 ikonki. Wygląd na urządzeniach stacjonarnych, na tablecie i na urządzeniach mobilnych. I teraz możesz sobie zmienić układ. Na przykład zmieniamy układ, żeby te sekcje były jedna pod drugą. Możemy zmienić rozmiar tekstu albo wyśrodkowanie tego tekstu. Czyli na przykład zmieniamy sobie, żeby te teksty były wyśrodkowane. Wystarczy kliknąć i na urządzeniach, gdyby jesteśmy na urządzeniach mobilnych, mamy tutaj właśnie ten ekranik smartfona, no to teraz ten tekst będzie na środku, a na urządzeniach stacjonarnych zostanie bez zmian. Mamy tutaj przycisk, również go wyśrodkowujemy. No i możemy zmienić na przykład rodzaj tekstu, wielkość tej czcionki, żeby dopasować ją do urządzeń mobilnych. Na przykład przyciski na urządzeniach mobilnych powinny być większe w stosunku do tych na komputerach, ponieważ muszą być przynajmniej wielkości palca, żeby łatwiej było w nie trafić. To samo dotyczy linków. Jeśli robicie link, to najlepiej go delikatnie powiększyć, żeby klient mógł w niego kliknąć albo dodać tu jakąś ikonkę, na przykład taką jak tutaj. I po kliknięciu w dany element możemy sobie zmienić właśnie wyśrodkowanie tego elementu. Kolejny element, który możesz wykorzystać do zmiany wyglądu Twojej strony na urządzeniach mobilnych, to padding i margin, czyli odstępy wokół danych elementów. Masz tutaj ustawienie spacing settings i mamy tutaj właśnie 4 wartości. Padding top, right, bottom, left, czyli góra, prawo, dół i lewo. I na przykład możemy sobie dodać tutaj 50 pikseli od góry, wtedy ta przestrzeń się powiększy, 50 po prawej, 50 po lewej i na przykład 100 na dole. I wtedy widzimy, że pozycja tego elementu zostaje zmieniona. Możesz wybrać, czy dany element ma mieć obramowanie, czy też nie. Na urządzeniach mobilnych obramowanie może wyglądać niedobrze, więc możesz wpisać wszędzie 0 i wtedy szerokość obramowania będzie 0 na urządzeniach mobilnych, czyli go nie będzie widać, a na komputerach zostanie bez zmian. No i tutaj mamy również inne ustawienia, które możemy sobie przeklikać, ale najważniejsze z nich to widoczność elementów. Jeśli mamy dany element, weźmiemy sobie Raw Layout, to mamy tutaj Visibility Settings i tutaj możemy sobie wybrać 3 opcje. Hide on Desktop, Hide on Tablet, Hide on Mobile. Jeśli jakaś sekcja jest dla Ciebie niemożliwa do dostosowania tymi odstępami czy też innymi ustawieniami, to możesz ją ukryć na urządzeniach mobilnych i wtedy nie będzie psuła ogólnego wyglądu strony, więc ona będzie wczytywana, ale będzie ukrywana, więc użytkownik jej nie zobaczy. Jest to rozwiązanie, które możesz wykorzystać i na przykład możesz zrobić tak, że pokażesz jedną sekcję, a ukryjesz drugą i one będą się pokazywać naprzemiennie, czyli musiałbym jedną ukryć na urządzeniach mobilnych, a inną pokazać, więc to możesz sobie robić takie kombinacje w różnych wariantach. Jest to najbardziej czasochłonny proces, więc warto wybierać proste szablony, które nie mają bardzo dużo ozdobników, ponieważ potem trudno jest je dostosować pod urządzenia mobilne. Trudno osobie początkującej. Więc jeśli masz taki problem, no to możesz po prostu wybrać prosty szablon i dostosować do urządzeń mobilnych, a jeśli nie masz ochoty się w to bawić, no to możesz do mnie napisać i wraz z zespołem stworzymy dla Ciebie stronę internetową, której potrzebujesz. Musisz po prostu przejść przez całą stronę i zobaczyć, jak się prezentuje. Najlepiej zrobić to na urządzeniach fizycznych, czyli na smartfonie i potem edytować wygląd tej strony już w tych ustawieniach. Po dostosowaniu strony pod urządzenia mobilne przejdź do kolejnego kroku. Nasza strona wygląda już bardzo dobrze, na komputerach stacjonarnych wygląda świetnie. Mamy też stronę Home, również wygląda ok.
No i możemy sobie przejść do kolejnych kroków. Jeśli chcesz, żeby strona wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania, Twoja strona firmowa powinna mieć bloga, czyli miejsce, w której będą różne artykuły, które będą przyciągać klientów na Twoją stronę i przez które możesz też promować swoje usługi lub reklamować jakieś usługi po prostu między wierszami, czyli dawać reklamę między artykułami. Taki blog jest przygotowany domyślnie właśnie w tym motywie. Mamy kilka opcji dostosowania tego bloga i żeby to zrobić, musisz sobie wejść do kokpitu, wejść na wygląd i dostosuj. Tutaj znajdują się wszystkie ustawienia dotyczące wyglądu naszego bloga, sklepu i innych elementów na stronie. Zacznijmy od ustawień bloga. Mamy tutaj Post and Page Layout. Mamy tutaj 3 ustawienia. Page Layout to ustawienie dotyczy ustawień globalnych naszej witryny, czyli każda strona na przykład nie będzie miała tytułu, nie będzie miała paska bocznego, będzie unboxed, czyli będzie na całą szerokość, no i właśnie w ten sposób będzie się wyświetlać. Następna zakładka dotyczy Single Post Layout, czyli pojedynczego wpisu blogowego. W tym miejscu możemy wybrać, czy tytuł ma się wyświetlić, czy też nie, w jakiej formie ma się wyświetlić, czy ma być po prostu w treści, czy ma być w formie takiego wpisu. No i wtedy miniatura naszego wpisu będzie wyświetlała się jako tło. Możemy wybrać szerokość tego elementu, możemy wybrać, czy na przykład pewne elementy mają się pokazywać, czy nie. Ja na przykład nie chcę pokazywać, żeby tutaj może ukryjmy sobie meta, czyli właśnie nie będzie tych informacji dotyczących autora, daty. No, tytuł i kategorię możemy sobie zostawić. Następnie mamy Show Feature Image, czyli możemy pokazać zdjęcie wyróżniające, Show Post Tag, no i tutaj mamy kilka elementów, które po prostu wystarczy włączyć i wyłączyć, a pewne elementy zostaną pokazane lub ukryte. Możemy jeszcze wybrać, ile ma się wyświetlać podobnych postów, które będą wyświetlane naszym klientom. Więc tak wygląda zakładka pojedynczego postu. Możemy sobie wejść jeszcze w design i tutaj możemy zmieniać różne ustawienia związane z stylistyką naszego wpisu. Czyli na przykład mamy Post Title Font, możemy kliknąć sobie w to kółeczko i wybrać, żeby czcionka była w innym kolorze. Możemy zmienić kolor kategorii, możemy zmienić kolor okruchów chleba, no i tutaj jest tego sporo, więc wystarczy, że sobie przeklikasz ten element i dostosujesz pod swoje potrzeby. Zazwyczaj jest tak, że w te kółeczka możesz sobie kliknąć, zmienić kolor, możesz też kliknąć w te ustawienia i tutaj otworzą się kolejne ustawienia dotyczące wyglądu. Nie będę Ci tego pokazywał, żeby Cię tutaj nie zanudzać, po prostu jeśli będziesz miał jakieś potrzebę zmiany, to wchodzisz tutaj, znajdujesz dany element i zmieniasz. A te ustawienia domyślne są wystarczające, więc myślę, że przy nich warto pozostać. Mamy tutaj stronę jeszcze wpisów blogowych, czyli możemy wybrać, czy ten tytuł ma się pojawić, czy też nie. Możemy wybrać, czy ma być w tytule, czy pod tytułem. Możemy jeszcze wejść na design i możemy wybrać Archive Title Background, czyli jeśli chcemy na przykład mieć zdjęcie w tle tutaj jakieś ciekawe, no to możemy wybrać obrazek. Załóżmy, że wybierzemy te góry i kliknąć zmień obrazek. I teraz tak, mamy nasze ustawienie. Wybieramy sobie Fixed, Background Size Auto i klikam opublikuj. I tutaj nic się nie zmieniło, ponieważ Background Overlay Color jest ustawiony na biały, więc muszę go wyłączyć. Zmienię jeszcze kolor tytułu, klikam opublikuj, odświeżam moją stronę, no i mam teraz takie góry. Ten element nie wygląda zbyt atrakcyjnie, bo po prostu to zdjęcie jest niedopasowane, ale jeśli byś chciał, no to możesz sobie zwiększyć na przykład wysokość tego kontenera i dodać tutaj jakieś takie zdjęcie gór, albo niekoniecznie gór, ale związane z Twoim po prostu blogiem, z tematyką Twojego bloga. Jeśli to biznes, no to wtedy trzeba to odpowiednio dopasować. No i wtedy możesz sobie dodać taką sekcję. Następnie mamy tutaj jeszcze informacje dotyczące naszych elementów, czyli mamy tytuł, okruchy chleba, description. Możemy wybrać, żeby ta cała strona miała jakiś pasek boczny lub też nie miała. Ja sobie zostawię bez paska bocznego. Mamy content style, czyli możemy wybrać boxed albo unboxed,
czyli wtedy zmieni się styl tych elementów. Boxed, czyli po prostu będzie to w takim pudełku. Unboxed, nie będzie to w żaden sposób ograniczane. No i mamy tutaj możliwość wyświetlania większej ilości wpisów w jednym rzędzie. Mamy jeszcze informację, co ma się tutaj wyświetlić. Jeśli dodajesz na przykład wpisy bardzo rzadko, no to wtedy warto ukryć meta. No i tutaj warto zmienić jeszcze read more, czyli zobacz więcej. Wtedy nazwa tego przycisku zostanie zmieniona, a ty nie będziesz musiał bawić się tłumaczeniami. Następnie klikamy opublikuj. Nasz blog jest zmieniony w takiej podstawowej formie. Jeśli szukasz dłuższego poradnika, no to na moim kanale znajdują się poradniki na ten temat. Jest dedykowany film jak stworzyć bloga na WordPress i tam również używam motywu Kadence. Następnie mamy nasz nagłówek i stopkę. Żeby edytować nagłówek, no to mamy dwa miejsca do edycji. Jeden to jest wygląd dostosuj i wtedy możemy sobie zmienić układ naszego nagłówka i co się ma tutaj znajdować. Logo sobie zostawiam bez zmian, ale jeśli chciałbyś je zmienić, klikasz tutaj, wybierasz zmień logo, no i tutaj wybierasz jakieś logo z biblioteki albo przesyłasz na komputer. Tutaj możesz zmienić rozmiar tego loga na urządzeniach mobilnych, na urządzeniach stacjonarnych. Możesz również sprawdzić, żeby wyświetliło się logo i tytuł Twojej strony. Mamy site icon, czyli ikonka witryny. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy mamy kilka zakładek, no to wtedy taka ikonka powinna wyświetlać się u góry strony. Teraz dałem przykładowo moją twarz, ale gdy ktoś przegląda Twoją stronę, to zamiast WordPressa, takiego jak tu, zobaczy Twoją ikonkę. Taka ikonka powinna mieć co najmniej 512 na 512 pikseli, powinna być właśnie ikoną, czyli nie żadnym zdjęciem, tylko prostą ikonką, którą możesz sobie wygenerować w programie graficznym lub którą prześle Ci grafik. No i to są podstawowe ustawienia dotyczące Site Identity. Możemy sobie zmienić nasze menu, czyli możemy sobie po prostu ustalić, jak ma się zachowywać. W zakładce Design mamy tutaj jeszcze informacje, co się będzie działo po najechaniu. Możemy sobie zmienić kolorki po najechaniu. Tutaj jest wszystko ustawione prawidłowo, więc nie będę nic zmieniał, ale mamy tutaj kolor podstawowy, kolor po najechaniu i kolor aktywnego linku, czyli musisz zmienić te trzy kółeczka, te trzy kolory, żeby uzyskać taki efekt, jaki potrzebujesz. No i mamy tutaj wielkość czcionek, grubość, czyli możemy dać na przykład 700, 600 i mamy bardzo ważne ustawienie drop down option, czyli mamy tutaj informację, jeśli mamy na przykład menu rozwijalne, no to wtedy możemy sobie tutaj ustalić, co się ma wydarzyć i jak mają się zachowywać te elementy. Czyli jeśli sobie stworzymy na przykład pod zakładką oferta, produkt 1, 2, 3, 4, to wtedy tutaj ustalamy właśnie drop down navigation. Następnie mamy tutaj przycisk i możemy go sobie edytować, na przykład zobacz ofertę i klikam sobie tutaj netgonet.pl /oferta. No i tutaj będzie przekierowanie do mojej strony, mogę kliknąć Open in New Tab. No i wtedy klient zobaczy moją ofertę na stronie. Mogę dać sobie tutaj plusik i dodać jeszcze inny element, na przykład Search albo Social i wtedy mogę dodać ikonki mediów społecznościowych. Wystarczy, że w nie klikniesz i tutaj możesz sobie dodać właśnie różne ikonki. Wystarczy, że klikniesz Add Social i możesz sobie dodawać kolejne elementy. W zakładce Design styluje się te elementy, czyli na przykład jeśli chcielibyśmy inne kolorki, no to damy sobie tutaj czarny albo dla niebieski, żeby było widać, o co chodzi. No i wtedy te ikonki są niebieskie. Jeśli chcemy zmienić linki, dodać linki do tych social media, to klikamy Set Social Links i musimy sobie tutaj wpisać linki do wybranych właśnie stron. Wracam sobie do tej edycji. Ja tych linków tutaj nie potrzebuję, bo chcę, żeby klienci oglądają moją ofertę, a nie Facebooka. No bo zazwyczaj klienci trafiają na stronę albo z reklam, albo z bloga, albo z YouTube'a, więc nie chcę ich kierować tam z powrotem. Mamy wyszukiwarkę, ona się przydaje raczej w przypadku stron blogowych, stron z dokumentacją, sklepów, ale może masz taką opcję, żeby to dodać. Tutaj mamy jeszcze jeden pasek i możesz sobie sprawić, żeby to menu było bardziej rozbudowane.
ale znowu ja Ci tego nie polecam. W przypadku prostych stron firmowych w zupełności wystarczy Ci logo, proste menu. Ważne, żeby nie było tutaj za dużo elementów. Najlepiej taką dobrą granicą jest te 7 elementów. No i mamy przycisk, który kieruje do wezwania do działania. W przypadku prostych stron firmowych może to być po prostu kontakt albo zobacz ofertę, bo to są najważniejsze zakładki zazwyczaj. No i mamy jeszcze Tablet Mobile, jest tutaj taki przycisk i wtedy możemy sobie zobaczyć, jak prezentuje się strona na tablecie. To menu zostanie zmienione w taką formę i mamy Mobile, czyli znowu jest w takiej formie. Żeby zmienić teraz wygląd tego elementu nawigacyjnego na urządzeniach mobilnych, kliknij sobie na ten pisaczek i tutaj masz Drawer Container Option, czyli opcję tego, jak ma wyglądać to menu po kliknięciu na urządzeniach mobilnych. Możemy wybrać Side Panel, wtedy będzie tu panel boczny, albo pełną szerokość. Ten Side Panel możemy dać albo do lewej, albo do prawej. Możemy sobie zmienić animację, czyli możemy dać Fade, Scale, Slice. To są 3 rodzaje animacji, które tutaj występują. Możemy wyśrodkować elementy w menu, właśnie dać na środek, albo do prawej, do lewej. Możemy wyśrodkować je również wertykalnie. Następnie przejdź do zakładki Design i tutaj możesz zmienić kolor tła, na przykład na takie bardzo niebieskie, czy ciemniejsze, w zależności od tego, jaką kolorystykę wybierzesz. Możesz zmienić rozmiar ikonki zamknięcia, no i kolor jej, gdybyś miał ochotę się pobawić jeszcze w takie rzeczy. Mamy tutaj jeszcze odstępy tej ikonki od krawędzi ekranu. Jeśli chciałbyś zmienić czcionkę, wielkość tych elementów, no to wejdź sobie na Mobile Navigation. Tutaj mamy znowu koło zębate, Design, no i tutaj wybieramy na przykład 18 pikseli. Wygląda to już czytelniej. Myślę, że takie coś możemy sobie zostawić. Tutaj są jeszcze inne elementy stylistyczne. Możemy pogrubić ten na przykład pasek rozdzielający, ale tu są to nie jest aż tak ważne. Ważne, że jest to czytelne i klient może kliknąć i zobaczyć Twoją stronę. Co jest ważne, możesz sobie zmienić ten element wizualnie. Możesz na przykład sprawić, żeby ta ikonka wyglądała w inny sposób. Możesz jeszcze usunąć obramowanie. Ja kliknę sobie Default i wtedy będzie to wyglądało zdecydowanie nowocześniej i przyjemniej. Na pewno nie wygląda przyjemnie blog, więc ja go zmienię, bo nie mogę na niego patrzeć, czyli wychodzę sobie tutaj i po prostu wyłączam ten tytuł, będzie tak najprościej. Nasz nagłówek jest gotowy. Mamy logo, mamy menu, czyli nawigację, mamy przycisk, ale tutaj coś nie gra, bo mamy na przykład nie po kolei te zakładki. A co jeśli chciałbyś dodać tutaj jakąś stronę, której nie masz utworzonej? Na szczęście jest rozwiązanie. Możesz stworzyć własny układ menu, czyli po prostu zmienić te elementy. Wystarczy, że wejdziesz sobie do WordPressa, wejdziesz na wygląd, menu, no i tutaj będziesz miał jakieś stworzone nawigacje z szablonu. Możesz je usunąć w późniejszym etapie, ale zanim to zrobimy, musimy utworzyć nowe menu, kliknąć sobie, wpisać tutaj tytuł, menu główne. Wybieramy, żeby wyświetl lokalizację primary, czyli będzie to główna lokalizacja. I teraz możemy sobie kliknąć zobacz wszystkie strony i dodaję wszystkie strony do mojego menu. Klikam sobie checkboxa po lewej, klikam dodaj do menu i mamy tak home. Następnie chcę, żeby była informacja oferta, bo jest to dla mnie najważniejsze. Potem będzie o firmie, potem blog, a potem kontakt. No i możesz sobie zrobić takie menu. Ono pojawi się teraz jako menu główne. Jeśli chciałbyś dodać tutaj więcej elementów, to możesz je zrobić w takie menu rozwijalne. Wystarczy, że przeciągniesz to w bok i dzięki temu stworzysz menu rozwijalne. Na ten temat mam również taki rozszerzony poradnik, więc Cię do niego zapraszam i zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, na którym znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat tworzenia stron i marketingu internetowego. Następnie mamy własne odnośniki. To jest bardzo przydatne, ponieważ możesz tutaj wprowadzić adres swojej strony, na przykład netgo.net.pl i dać treść odnośnika. Możemy wpisać na przykład oferta VIP, coś takiego. No i mamy wtedy damy sobie to w drugiej zakładce. Mamy z menu zapisane. Wchodzę sobie na moją stronę główną, odwiedź witrynę. No i mamy home, oferta, oferta VIP, o firmie, blog, kontakt. Po wejściu na oferta VIP
przekieruje mnie na moją stronę właściwą, na której znajdziesz tutaj właśnie pełną ofertę moich usług i szkoleń. Wróćmy do poradnika, mamy naszą stronę i teraz tak, co zrobić, żeby edytować stopkę? To też jest ważny element, który należy sobie edytować. Ja ją uproszczę do minimum, ale Ty, jeśli chcesz, możesz po prostu kliknąć sobie w te elementy i edytować każdy z nich. Czyli po prostu kliknąć sobie tutaj, kliknąć rozumiem i tutaj wprowadzić na przykład dane firmowe lub wybrać jakieś inne ikonki, inne social media. Ja chcę mieć bardzo prostą stopkę, więc przy tych wszystkich elementach kliknąłem krzyżyk, wtedy one znikają i chcę edytować tylko ten element, czyli wybieram sobie General i tutaj mam Copyright Year Site Title, czyli mamy wtedy coś takiego. Ja wpiszę sobie tutaj własny tytuł, na przykład strona w dzień netgonet.pl. No i taki właśnie link się wyświetli. Jeśli chcesz, to możesz dodać tu jeszcze politykę prywatności, to też jest bardzo zalecane. Polityka prywatności. Jeśli przetwarzasz dane klientów, to powinieneś mieć na stronie politykę prywatności. Taką politykę możesz wygenerować sobie w bezpłatnych narzędziach albo kupić ją od radcy prawnego. Link do polityki prywatności, do takiego szablonu, sprawdzonego szablonu polityki znajdziesz w opisie tego filmu. No i tutaj wklejamy sobie link. Ja w tym przypadku dam jakąś stronę testową. No i mamy podświetlony link. To jest dobrze stworzona stopka, więcej nam nie potrzeba. Mamy copyright, datę i mamy politykę prywatności. No dobrze, przejdźmy sobie przez naszą stronę. Naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Mamy naszą stronę główną, mamy stronę z ofertą, mamy stronę o firmie, bloga, kontakt, no i mamy stworzony nagłówek oraz stopkę. I to wszystko przy pomocy domyślnego edytora blokowego. Dzięki temu strona działa naprawdę szybko i wydajnie. No i nie mamy dodatkowych wtyczek na naszej stronie. Dzięki temu nie musimy się przejmować tym, że strona przestanie działać, bo mamy 20 wtyczek i za chwilę każda aktualizacja może ją zepsuć. Teraz przejdziemy do czwartego kroku, do dodania funkcji na stronie, które będą Ci niezbędne, żeby ta strona działała legalnie i żeby była profesjonalna. Pierwszy z tych elementów to pliki cookies, czyli musimy dodać pasek informacyjny o wykorzystaniu plików cookies. Drugi element to tłumaczenie niektórych elementów na stronie, bo na przykład jeśli wejdziemy na bloga, wyjdziemy sobie na jakiś wpis, no to mamy tu coś takiego jak similar post albo next. Mamy również stronę błędu, która jest w języku angielskim. Oops, that page can't be found. Nie chcesz, żeby tutaj były napisy angielskie. Jest to detal, ale na pewno będzie robił dobre wrażenie. Dzięki tej technice, którą Ci pokażę, będziesz mógł przetłumaczyć dowolny tekst pochodzący z jakiejś wtyczki lub z motywu na Twojej stronie internetowej. Zacznijmy od plików cookies. Jest to bardzo proste, wystarczy zainstalować dodatkową wtyczkę. Wchodzimy sobie na wtyczki, dodaj nową, wpisujemy cookies, jak ciasteczka i klikamy zainstaluj. Po zainstalowaniu klasycznie trzeba włączyć naszą wtyczkę, a następnie wejść w ustawienia. Tutaj mamy oczywiście powiadomienie o wersji Pro, to możemy sobie kliknąć Dismiss. Mamy tutaj kilka ustawień. Upraszczamy cały proces do minimum. Wybieram kolor przycisku na niebieski, kolor tekstu, kolor tła i wpisuję tutaj treść zgody. Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Ten komunikat nie jest prawidłowy. Warto zasięgnąć porady radcy prawnego. Warto dodać tutaj link do polityki prywatności, czyli możesz tutaj sobie dodać link do polityki prywatności. Dzięki temu Twoja strona będzie w pełni zabezpieczona pod kątem prawnym. Jeśli korzystasz z różnych skryptów do śledzenia użytkowników, do różnych marketingowych elementów, to powinieneś te skrypty umieścić tutaj w nagłówku i klient powinien mieć możliwość odrzucenia tych plików cookies. Jest to w pełni legalne rozwiązanie, ale jeśli nie masz takich właśnie rozwiązań, no to wystarczy Ci to, co zrobiliśmy. Prawda, że było szybko? No jasne, że tak. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej wtyczki. Dodaj sobie wtyczkę Loco Translate. Jest to wtyczka do tłumaczenia pojedynczych fraz, pojedynczych tekstów właśnie w motywie, we wtyczkach.
Ona po prostu podmienia angielskie słowa na polskie. Wejdźmy sobie teraz na Loco Translate, na Teams, na Cadence i dodajmy nowe tłumaczenie. Klikam New Language, wybieram Polish, wybieram Custom i klikam Start Translating. No i teraz mamy taki panel, on wygląda groźnie, ale jest bardzo prosty, już Ci pokazuję, o co chodzi. Wchodzę na moją stronę, wchodzę na stronę 404, czyli wpisuję tu jakiś przypadkowy adres i mamy taki tekst i wpisuję tutaj polskie tłumaczenie i klikam Zapisz zmiany. Po zapisaniu zmian wchodzę sobie na moją stronę, no i tekst został przetłumaczony. Teraz mogę wejść sobie na bloga i zrobić to samo. Wyszukuję jakąś frazę, którą chcę przetłumaczyć, wpisuję ją w wyszukiwarce i tłumaczę popularne posty. Następnie klikam Zapisz zmiany i gotowe. Więc jest to taka zabawa już w szczegóły, ale warto pilnować takie rzeczy, ponieważ to wygląda profesjonalnie. Jeśli mamy stronę w języku polskim, no to trzymajmy się polskich oznaczeń. Takie szczegóły potem robią znaczenie w szerszej perspektywie. Teraz przejdźmy do porządków na stronie. Pamiętaj, żeby nie pomijać tego kroku. Robią go często początkujący twórcy stron, więc musisz o tym pamiętać. Posprzątaj po sobie, usuń zbędne rzeczy i to nie chodzi tylko o jakiś pedantyzm czy po prostu potrzebę poczucia porządku. Chodzi o to, że takie elementy negatywnie wpływają na Twoją pozycję w wynikach wyszukiwania, mogą wpłynąć negatywnie na odbiór klientów Twojej firmy. Ponieważ gdy wejdziesz sobie na przykład na wpisy, no to masz tutaj mnóstwo przykładowych wpisów, których nie chcemy na naszej stronie, więc muszę kliknąć sobie tutaj checkboxa i następnie przenieść je do kosza. Następnie z kosza usunąć je na zawsze. Wtedy nie będzie tutaj żadnych wpisów. Ale to nie wszystko. Często korzystając z szablonów mamy tutaj jeszcze kategorie i zostały tutaj dodane kolejne kategorie wpisów blogowych, które również pokazują się w wyszukiwarce, więc musimy je usunąć. Klikamy Zastosuj, no i ta strona, te kategorie są usunięte. To samo dotyczy tagów. Tutaj również usuwamy te tagi albo zmieniamy je pod siebie, żeby były takie jak chcemy, a nie wczytane przez przypadkowy szablon. Następnie mamy media. No tutaj to już się dzieje naprawdę sporo. Tych mediów jest tutaj bardzo dużo. I jak je usunąć? Możesz sobie kliknąć Zaznacz wiele i dzięki temu będziesz mógł zaznaczać wiele elementów. Ja tutaj mam usunięte właśnie zdjęcia i jak je usunąć? Klikam sobie myszką na jedno zdjęcie i mogę wybierać pojedynczo te zdjęcia, które chcę usunąć. Ale mogę też zrobić coś innego. Mogę kliknąć lewym przyciskiem myszy, przytrzymując Shift, zaznaczyć wiele zdjęć. Czyli teraz, jeśli zjadę sobie na sam dół, to teraz nie usuwam 5 zdjęć, tylko 50, więc klikam sobie Usuń na zawsze. I teraz następuje proces usuwania. W zależności od tego, ile miałeś zdjęć i ile one mają objętości, no to może ten proces być dłuższy lub krótszy. Ja tutaj miałem bardzo dużo elementów, musiałbym je pousuwać i wtedy będziesz miał porządek na Twojej stronie. Usuwasz tylko te zdjęcia, których nie potrzebujesz. Następnie wchodzisz w zakładkę komentarze i tutaj, jeśli masz jakiś komentarz, musisz go usunąć. Następnie wejdź na strony, no i usuń wszystkie strony, które są Ci niepotrzebne. Następnie wejdź na kosz, no i tutaj również usuń na zawsze strony, których nie używasz. Następnie mamy zakładkę Wygląd i Motywy. I tutaj również usuń motywy, których nie używasz. Powinieneś mieć tutaj 2 lub maksymalnie 3 motywy, jeśli używasz tak zwanego motywu potomnego. Więc mamy motyw główny i mamy motyw domyślny WordPressa i tyle motywów powinno zostać. Pokażę Ci teraz, jakby wyglądał ten proces, jeśli mielibyśmy jakiś motyw dodatkowy. Jak chcesz usunąć jakiś motyw, musisz w niego kliknąć i w prawym dolnym rogu masz malutki przycisk Usuń. Wtedy ten motyw będzie usunięty. Następnie wejdź sobie na wtyczki, zainstalowane wtyczki i wyłączamy wtyczki, których nie używamy. W tym przypadku będzie to Cadence Starter Templates, czyli klikam wyłącz i następnie usuń, bo dopiero wtedy mogę tą wtyczkę usunąć, nie wcześniej. Nie da się usunąć w ten sposób wtyczki, jeśli jej wcześniej nie wyłączę.
Następnie sprawdź użytkowników. Sprawdź, czy jesteś jedynym tutaj użytkownikiem tej strony, czy przypadkiem nie jest ich więcej, nie ma jakiegoś administratora, no to wtedy trzeba go jak najszybciej usunąć. Jeśli nie wiesz, jeśli stało się to bez Twojej wiedzy, no to najlepiej zgłosić taką stronę do czyszczenia, bo być może ktoś się na nią włamał lub przez przypadek dodałeś jakiegoś użytkownika administracyjnego. Po wykonaniu tych wszystkich kroków możesz uznać, że czyszczenie strony zostało wykonane. Pamiętaj, że jeśli będziesz wprowadzać nowe zmiany na stronie, to musisz ten proces powtórzyć. Gratuluję, udało Ci się stworzyć Twoją własną stronę internetową. Jeśli masz tą stronę, to pochwal się nią na grupie. Link do grupy znajdziesz w opisie tego filmu. Ale to nie koniec, ponieważ powinieneś teraz zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to wykonywanie regularnych aktualizacji strony i wykonanie kopii bezpieczeństwa. Jeśli na Twojej stronie nie zmieniasz dużo rzeczy, no to nie potrzebujesz dużo kopii, ale jeśli ona będzie rozwijana o nowe wpisy blogowe, o nowe funkcje, będzie żyła, będziesz rozwijać jej zawartość, no to wtedy niezbędne są regularne kopie zapasowe, przynajmniej raz w tygodniu. To wszystko zależy od specyfiki biznesu. Dodatkowo wymagane są aktualizacje i aktualizujemy wtyczki, motywy, bazę danych, tłumaczenia i kilka elementów. Na ten temat mam poradnik na moim kanale. Jeśli nie chcesz tego robić, to są oczywiście firmy, które świadczą usługi administracyjne w formie abonamentowej. Jeśli potrzebujesz takiej usługi, to możesz do mnie napisać, a na pewno Ci pomogę. No i zapraszam Cię do moich innych poradników na kanale. Teraz pokażę Ci, jak je znaleźć. Wejdź sobie na YouTube'a, wpisz sobie NetGo.net i tutaj będziesz na moim kanale. I na moim kanale jest już ponad 110 filmów, więc jest czego szukać. Ale żeby uprościć Ci ten cały proces, to stworzyłem dla Ciebie specjalne playlisty. W tych playlistach są różne tematy związane z rozwojem Twojej strony. Na przykład jeśli chcesz dodać newsletter do Twojej strony, to wskakujesz do playlisty MailerLite krok po kroku. Jeśli chcesz rozwinąć Twoją stronę o nowe narzędzia, o na przykład Google Analytics, no to wskakujesz do playlisty jak zrobić stronę i bloga na WordPress. Jeśli chcesz stworzyć sklep internetowy i potrzebujesz różnych dodatkowych funkcji, no to masz tutaj playlisty dotyczące WordPressa oraz fakturowni. Jeśli chcesz stworzyć platformę kursową, no to wskakuj do playlisty Własna platforma szkoleniowa. Mam również kurs na ten temat, jeśli chciałbyś właśnie stworzyć swoją własną platformę kursową i zarabiać na sprzedaży kursów online. Bardzo Ci dziękuję za zobaczenie tego filmu. Idź teraz świętować stworzenie strony, a po świętowaniu wskakuj na mój kanał i zapraszam Cię do kolejnych poradników, abyś mógł szybciej rozwijać Twój biznes. Dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia niebawem.